Nazywamy się Kaluna Trip i jest nas troje. Aga, Bartek i nasz 50-letni Volkswagen Ogórek. Pasjonują nas stare Volkswageny, długoterminowe podróże i życie w drodze. I to właśnie droga jest dla nas bardzo ważna, bo kryje w sobie nie tylko pokonane kilometry, ale przede wszystkim niesamowite miejsca, emocje i chwile. To na niej spotykamy cudownych ludzi, którzy zmieniają każdą naszą podróż w niesamowite przeżycie. Tym razem opuściliśmy naszą Mosinę, by w ciągu 3 miesięcy przez Turcję i Gruzję dotrzeć do Iranu. Jesteśmy w Iranie, no bo gdzie? W okolicy miejscowości Varzaneh. Jest tu takie miejsce ciekawe, gdzie można stanąć sobie na noc. A nieopodal rozciąga się las piachu. Tamten piach jest jeszcze większy. Dzisiaj będziemy tu nocować. Tutaj to są takie kibelki, a wokół wszędzie pustynia. Nie jest łatwo wspinać się po wymach. O kurde, Aga! No. Jesteśmy w Isfahan, wjechaliśmy do miasta, wczoraj tu były protesty. Na razie cisza, spokój. Właśnie przywrócono nam internet. Nie wiemy na jak długo, więc cieszymy się tym i wgrywamy sobie wszystkie mapy. Więc z jednej strony jesteśmy podnieceni, że jesteśmy blisko takiej budy historii, a z drugiej strony trochę jesteśmy zesrani. No tak. Teraz będziemy skręcać w prawo. Dobrze. Jedziemy teraz wymienić kasę, bo nam się już kończą riale. A potem na mały przeglądzik do mechanika i spotkanie z garbusiarzami. Wrząs wymienił przed chwilą pieniądze u cinkciarza. Tak, wszystkie te sztosy mi się przypomniały, tak na rączki patrzyłem, wszystkie jak liczył, ja potem liczyłem. Potem na koniec powiedział, że mi wymieni taką przedartą, to już myślałem, że mi tutaj to, ale... I jeszcze chciał ci dać pudełko od butów pieniędzy. Tak, na początek chciał mi dać w banknotach 50-tysięcznych. Więc ten mój jeden papierek 200 euro to było pudełko do butów. Powiedziałem, że nie, chcę 500 tysięcy i miliony. No i to wygląda już mniej więcej jak wszystkie banknoty z eurobiznesu. Tak. Masakra. No jest dużo tej kasy, ale przynajmniej to są prawdziwe pieniądze, nie to co te kanadyjskie. Centralnym punktem miasta jest plac Nash e-Jan. Poznajemy jego historię dzięki Keyhanowi. Wokół placu wyrastają 4 symboliczne budowle. Imperial Bazar, symbol ekonomii. Pałac Ali Gapu, symbol władzy i 2 meczety. Jeden będący symbolem religii, drugi ludu. Plac początkowo służył jako boisko do gry w polo, które właśnie ma swoje początki w Iranie. Keyhan jest studentem Akademii Sztuk i posiada niesamowitą wiedzę o architekturze i irańskim zdobnictwie. It really takes time to be completed. Then they decided to change the technique to have frank tiles like this.
it is pretty easier. Yeah. But you can see that they are more, they have a better quality. They are more damaged. Jedziemy irańskim Uberem. Zwiedzaliśmy przed chwilą centrum miasta, a teraz jedziemy do chrześcijańskiej dzielnicy. Policja szykuje się na protestantów. Ulubioną częścią miasta Ceyhan'a jest dawna dzielnica ormiańska. Oprócz kawiarenek, małych sklepików i zakładów rzemieślniczych znajdujemy tu chrześcijański kościół Van i polski cmentarz. Jesteśmy w warsztacie w Isfahan. Garbusowym, jak widać. Mieliśmy mały wyciek z silnika. Myśleliśmy najpierw, że to filtr. Potem tutaj chłopaki myśleli, że to słodniczki. Okazało się, że jednak z popychaczy. Także nasz silnik w tej chwili wygląda tak. Tell me the name of it because I have to write it down. Or maybe you will write it down to me, but not in Russian. Także Aga je sobie winogrona, Did I a write it correctly? my ciężko pracujemy. Hi guys, hope you are doing well. We are here in Isfahan, in the Mohsen's shop, which is one of the most experienced mechanics of air-cooled engines, VW air-cooled engines in Isfahan. We would appreciate if you come to Isfahan to visit us and joining our club, VW club. We have more than 100 members here, and you can also be one once you arrive here. Co ty na to, że kierowcy ci zaczepiają tutaj trąbiąc? Cały czas mnie zaczepiają kierowcy. Trąbią, pozdrawiają nas i w ogóle jest miło, wszyscy są mili i to jest takie niesamowite. Chyba że mają cię wpuścić gdzieś z podporządkowanej, to wtedy, No. czy tam z głównej nawet. No ale sami Irańczycy się śmiali, bo opowiadaliśmy im o tym ostatnio, że na drodze zmieniają się w zupełnie innych ludzi. Na drodze w mieście, w korku i jak jest korek, to no to nie, to musisz z nimi walczyć, ale jak już wysiądą z samochodu, to wiesz, oddadzą ci prawie wszystko, nie? Tu idziemy, tu jest taka klima. A patrz Aga, to jest ta najwyższa klima w mieście. Nie, to miało być jakieś wieże. Albo tak. Docieramy do Yazd i na jednej z super wąskich uliczek parkujemy naszego busa. Zostawiamy go na 5 minut i w tym czasie ktoś kradnie nam tablicę rejestracyjną. Na szczęście centrum miasta jest zmonitorowane, a to zwiększa nasze szanse na odnalezienie tablicy. Kiedy irańska policja szuka naszej zguby, my staramy się cieszyć tym pięknym miastem. Za nami ten zielony budynek to komisariat policji w Yazd, w którym wczoraj spędziłem 1,5 godziny w nocy. Było trochę strasznie, trochę śmiesznie, ale zakończyło się szczęśliwie, także mamy naszą tablicę z powrotem. Jesteśmy przy Świętym Ogniu, w zaratrustriańskiej świątyni ognia. To jest ogień, który płonie od podobno 1500 lat nieprzerwanie. On jest za tą szybą, bo nie może być niczym skalany. Ogień w ogóle w tej religii był jedną z najczystszych form.
Jedziemy taksówką na dosiadkę. Możemy video? Okej? Okay, video? No, 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 A no, us? No? no, no. Hey, Okej, what film bikini? No, no. tylko nas. Tylko nas. Okej. No dobra. Jedziemy taksówką na dosiadkę. Iwan nam śpiewa jeszcze. O wow. Boy, garibo. Jesteśmy w miejscu zwanym Wieżami Milczenia, Towers of Silence. To w tym miejscu jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku Zaratustrianie na jednej wieży męskiej i żeńskiej zostawiali swoich zmarłych na pożarcie sępów. Uważali oni, że żaden z żywiołów nie może być zanieczyszczony a ponieważ wieże były ulokowane bardzo daleko od miejscowości, to powstały tu takie budynki, w których odprawiano obrzędy pogrzebowe. Z zaratusztrianizmem spotykamy się w Iranie na każdym kroku. To pierwszy system wierzeń na tych terenach i był tutaj religią państwową. Idee Zaratusztry miały ogromny wpływ na późniejsze religie na świecie. Kurczę, jaka pustynia. Kolejny dzień podróży. Jedziemy na południe w kierunku pustyni Lut. Tak, chcemy zatrzymać się troszeczkę za miejscowością Kerman, prawie u stóp pustyni. I zobaczymy, jak dzisiaj dojedziemy, bo jedzie się fajnie. Ostatni fragment drogi będzie trochę kurzysty, trochę bardzo kurzysty nawet. My musimy też uważać na temperaturę, więc na razie chcemy dojechać jak najdalej się da dzisiaj. Jeżeli będzie temperatura sprzyjać, teraz jest jeszcze w miarę wcześnie, więc się jedzie spoko i płasko. No, jest wcześnie rano i ledwo temperatura przekroczyła 30, więc jest ok. No co, a jutro rano zaatakujemy pustynię Lut. To jest miejsce wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Najwyższa temperatura odnotowana na świecie. I co? Karawana zatrzymuje się Karawana zatrzymuje się na chwilę. na rozprostowanie Na małą kości. przerwę z 99 gaścini. Dobrze. Karawana gra. Jedziemy dalej. Przeraża nas droga na pustynię Lut. Po pierwsze, obawiamy się wysokiej temperatury i tego, jak zachowa się bus. Do tego stromy podjazd w góry, a potem zjazd do 500 metrów nad poziomem morza. Nasze serca biją coraz szybciej, bo zbliżamy się do tego, co uwielbiamy.
do surowości pustyni, samotności krajobrazu i najcudowniejszych widoków na świecie. Dookoła nas piach i góry. Jesteśmy na pustyni Lud. Zatrzymaliśmy się Lud Eco Camp. Nie ma tutaj nikogo poza nami. Tu jest nasza wenercia. Tam jest kilka pokoi, by ktoś chciał sobie wynająć na noc. Nawet klimatyzowane. Parę stolików. Teren otoczony murem. Taka fajna brama. A tutaj taka kuchnia polowa, gdzie praca wre. Dzień dobry. Witam w mojej palapie, w mojej palapowej kuchni. No i co robisz dzisiaj? Dzisiaj robimy obiad z resztek. Tych, co się nie zdążyły zepsuć. Tych, nie zdążyły zepsuć. Mamy bakłażany już podsmażone. Mamy tutaj paprykę z czosnkiem na patelni. Zaraz dorzucę trochę pomidorów i pasty pomidorowej, którą musimy wykorzystać. I będziemy to mieli dzisiaj do jedzenia, czyli takie bakłażanki w pomidorach. Ale w ogóle jesteśmy przeszczęśliwi, że jesteśmy na pustyni Lud, bo tak prawdę mówiąc mieliśmy pewne wątpliwości, czy nam się uda tutaj dojechać, a się udało. Po pierwsze zdecydowaliśmy się już przyjechać. Jeszcze teraz nie mów hop, bo jeszcze trzeba stąd wyjechać. Myślę, że to będzie trudniejsze niż wjazd tutaj. No to będzie trudniejsze, bo od kilku czy tam kilkunastu dni poruszaliśmy się gdzieś tam w okolicach 1500-2000, a tutaj musieliśmy zjechać na 300 i będziemy musieli wrócić potem No, na 2500. przez te właśnie góry. Nie wiem, czy widać. No, także pojutrze plan jest taki, że wstajemy skoro świt i jak to się mówi tak